Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. Słuchajcie, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać na temat, który w sumie związany jest z tym, co akurat odbywa się w Polsce, bo jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jak opublikujemy ten film będzie czwartek, czyli dzień przed wszystkimi świętymi. I dlatego chcielibyśmy Wam dzisiaj poopowiadać o tym, jaka jest różnica między polskim a tureckim cmentarzem i polskim a tureckim pogrzebem. No i też odpowiedzieć na pytanie, czy takie święto jak Wszystkich Świętych istnieje w Turcji. Także jeżeli Was to interesuje, no to zapraszamy. Pierwsze pytanie. Czy jest Wszystkich Świętych w Turcji? Nie ma. Nie ma. W takim razie, kiedy odwiedza się zmarłych krewnych znajomych na cmentarzu? No, to jest trochę przykre, ale 2 razy w roku. Jak mamy święta tylko, niestety. Dokładnie. No to jest ta różnica ogromna i też to widać po tym, jak cmentarze wyglądają, prawda? Oczywiście powiem tutaj teraz trochę o tym święcie Wszystkich Świętych dla tureckich widzów. W Polsce 1 i 2 listopada wspomina się zmarłych, zarówno świętych, jak i zmarłych z rodziny po prostu. 1 listopada odbywa się msza święta na cmentarzu, przychodzi się na groby ze zniczami, z kwiatami i modli się po prostu za dusze zmarłych. No i też na ogół, nawet jeżeli nie wypada żadne święto, to często jednak na cmentarz się przychodzi, odwiedza. Regularnie się o groby dba, myje te nagrobki, sprząta i regularnie przynosi te kwiaty i znicze. A jak to wygląda w Turcji na cmentarzu? No, jak mamy święta, ludzie idą zawsze, trochę sprzątają i wodę podlewają, bo u nas cmentarz wygląda, znaczy grób wygląda trochę inaczej. W Polsce są pomniki, u nas też, ale u nas tam się zostawiają u góry taka mała dziura jakby. Tam jest ziemia i tam posadzą kwiaty i różne rzeczy. I to podlewają. I u mnie na przykład moja babcia robi taka tradycja, nie wiem czy to wszędzie jest. Kasia bulgur zostawi na pomniku, żeby ptaki mogli zjeść. I cukierki zawsze zostawia, żeby dzieci mogli zabrać stamtąd. To jest dla mnie śmieszne. Jak pierwszy raz to zobaczyłam, się zdziwiłam. Po co te cukierki? Babcia powiedziała, że dla dzieci. Że niby dzieci, które przychodzą na cmentarz, sobie te cukierki wezmą i zjedzą. Dla mnie to było nie do pomyślenia. Chyba w Polsce dzieci by nie zjadły cukierka z grobu, nie wiem. To jest podobno dlatego, żeby dzieci się oswajały z cmentarzem, żeby im się dobrze kojarzył, żeby się nie bały na cmentarz przychodzić. A dlaczego ludzie się boją w Turcji przychodzić na cmentarz? Bo wierzą, że na cmentarzu żyją dżiny. No, Niektórzy tak wierzą. Słuchajcie, chcielibyśmy tutaj chwilę tylko wspomnieć na ten temat, no bo też jeżeli Wszystkich Świętych, no to Halloween. Wiadomo, Halloween to żadna tradycja nie polska, nie turecka, tylko amerykańska. I tak jak ona z Ameryki do Polski gdzieś tam przyszła, niektórzy to świętują, takie w Turcji, w dużych miastach czy w miejscowościach turystycznych, gdzieś tam to się obchodzi, ale ogólnie takiej tradycji nie ma. No ale jeżeli Halloween, no to są takie tematy, wiadomo, duchy, takie rzeczy. Więc takim tematem popularnym w Turcji są właśnie dżiny. My nie będziemy o tym na naszym kanale opowiadać, ale będzie film na ten temat na kanale Gabademir Direk, więc jeżeli Was to interesuje, no to zapraszamy. Myślę, że ten film będzie opublikowany w ten sam dzień co nasz, więc link pojawi się gdzieś tutaj. Jak już to będzie gotowe, to tam sobie zerknijcie. No dobrze, ale wróćmy do naszego tematu. No w związku z tym cmentarz w Turcji wygląda trochę na taki jednak zaniedbany, prawda? Co ty myślisz? Tak, prawda. No, z tego powodu to jest właśnie, że ludzie 2 razy w roku tylko odwiedzają. W Polsce częściej odwiedzają i bardziej dbają, dlatego. Ty widziałeś, jak wygląda cmentarz w Polsce i też po Wszystkich Świętych. I co ty myślisz? Tobie się to podoba, czy wolisz tak, jak jest w Turcji? Ja wolałbym tak jak w Polsce, że zadbane i fajnie, czyste wszystko. Znicze zawsze odpalone. U nas nie ma znicze, ale chociaż mogliby trochę dbać u nas. No.
No właśnie, o zniczach musimy porozmawiać. W Turcji nie ma takiej kultury i pamiętam taką sytuację, jak przyjechały do Polski na Erasmusa Turczynki i to był ten czas przed wszystkimi świętymi, wiadomo, wszędzie w supermarketach te znicze. Poszły Turczynki na zakupy i chciały znicz zakupić sobie dla siebie do pokoju, do akademika, bo myślały, że to są świeczki dekoracyjne. Także no kompletnie nieznana ta kultura. Z drugiej strony, no ty mówisz, wiadomo, no to ładnie wszystko wygląda, no szczególnie wieczorem, jak jest ten Dzień Wszystkich Świętych, pozapalane te znicze, ładnie to wygląda, ale ja mam taką refleksję na ten temat też, że to z drugiej strony generuje strasznie dużo niepotrzebnych śmieci plastiku, nie? Tak, tak jest właśnie. Czasem Polacy to trochę traktują jak taki show, żeby się pokazać, ja mam najwięcej tych zniczy nastawiane, ja mam takie, ja mam nowe co roku. No a nie myślą potem, co się dalej z tym dzieje, jak to wszystko wyrzuci, nie? I ludzie czasem myślą, że tak obgadują inny tam. Ona ma taką sukienkę, ja mam taką sukienkę. O, patrzcie, ona się ubrała. Patrzą tak i mówią o innych. No. To wtedy jest trochę pokaz mody. No, dokładnie. Tak. Zawsze tego 1 listopada na cmentarzu wszyscy już wyciągają nowy sezon, zimowe ciuchy i potem są komentarze, kto jak się ubrał, no i kto postawił na ten grób, nie? No to trochę tak się mija z celem, no bo przychodzisz na ten cmentarz, żeby wspominać zmarłych, pomodlić się za ich duszę, a nie żeby patrzeć co kto i w ogóle, nie? Także no to tak, są takie minusy, no ale to też zależy od człowieka, nie? Tak. I teraz jeszcze jest jedna różnica, właśnie jak już mówimy o tym ubieraniu się na cmentarz. Na turecki cmentarz wypada się ubrać skromnie i wypada, jeżeli chodzi o kobiety, zasłonić włosy. Tak jak się wchodzi do meczetu. No jak się nie ubierze tej chusty, to nic się nie stanie, no ale wypada jednak ubrać, nie? Tak, wypada. No. Szacunek. No, chodzi o szacunek. Dobrze. No to teraz przejdźmy do tych różnic, jeżeli chodzi o pogrzeb. Bo jest ich sporo. Przede wszystkim w Turcji pogrzeb odbywa się, bym powiedziała, natychmiast po śmierci osoby, prawda? Tak. U nas to tak jest, jak ktoś umrze, to według islamu jak najszybciej trzeba pochować tą osobę. I zazwyczaj jest tak, że muszą ogłosić urzędzie, że już nie żyje ta osoba i oni muszą w systemie anulować wszystkie info. I potem muszą urzędzie znowu zapłacić wszystkie koszty. Ale nie wiemy, jaki to jest koszt. Słyszałem, że to nie jest duża kwota. No, nie jest dużo chyba. Nie chciałbym wiedzieć na razie. Ja myślę też, że sporo pokrywa odszkodowanie z ubezpieczenia. Sporo tego kosztu. I później też już nie trzeba płacić dodatkowo żadnych pieniędzy imamowi czy też pracownikom cmentarza. Tak. Można, jeżeli ktoś chce, zapłacić co łaska, ale nie trzeba. Tak. No właśnie, czyli zgłaszana jest śmierć przez rodzinę w urzędzie i zgłaszana jest też w meczecie, prawda? I co się dalej dzieje? Jak jest ogłaszane innym osobom, że ta osoba zmarła? W meczecie zawsze imam z głośnika mówi, najpierw coś śpiewa z Koranu, cytaty. To się nazywa sela i potem mówi z głośnika do miasta, że taka osoba, imię, nazwisko, tutaj gdzie mieszkał, mówi, jaki zawód miał, mówi czasem i jakie rodzice mieli, imię, nazwisko, wszystko mówi, że zapraszają na pogrzeb taki dzień i takim miejscu. Tak, i ogłoszenie jest. Tak, czyli jeżeli słyszycie w ciągu dnia 5 razy wezwanie na modlitwę i jeszcze coś jest dodatkowego mówione z głośnika, no to z pewnością jest sela, z pewnością ktoś umarł. Tak. I to ogłaszają. No i transportowane jest ciało do meczetu, przy którym będą te wszystkie obrzędy pogrzebowe się odbywały. I co dalej się dzieje? No, trzeba umyć ciało, wiadomo. I jak osoba,
która umarła jest mężczyzna, to faceci umyją mężczyznę. Jak kobieta, to kobieta. I na przykład jak mąż umiera, żona chce go umyć, to może, ale odwrotnie nie można. Czyli mąż żonę nie może umyć. Jeżeli chodzi o kobiety, to tylko kobiety, nie? Tak. Mogą. I umyją ciało, wszystko ściągają, biżuteria, zęby, protezy. Nie jest takie Zęby sztuczne, Zęby sztuczne, no. Sztuczne. Prawdziwych nie wyrywają. No. Sztuczne zęby i wszystko. W Polsce razem wszystkimi chowają, dlatego tak mówię. I potem ubierają tylko salon. No Nic właśnie. więcej, ciuchów też zabierają. Ja tu muszę powiedzieć dla tureckich widzów, którzy pewnie nie wiedzą, w Polsce mężczyźni zazwyczaj są chowani w garniturze, a kobiety w garsonce albo w sukience i są też robione makijaże, zostawiane są protezy, sztuczne zęby, biżuterię, czasem nawet dokładane są jakieś przedmioty, które ta osoba lubiła, na przykład mój dziadek został pochowany z kartami, bo lubił grać w karty, więc to jest ta różnica. W Turcji wszystko, co sztuczne, jest wyciągane, nie robi się żadnych makijaży i ciało, nagie ciało owijane jest w całun i w ten sposób jest chowane. Tak. No i to ciało przygotowane, obmyte, zawinięte w całun jest wkładane do wypożyczonej trumny Tak. i kładzione gdzie? Na co kładą? Na musallata to się nazywa. Taki I potem, katafalk. modlitwa robią. Dżenazę, namazy po turecku. No I jeszcze muszę powiedzieć, ten katafalk jest przed meczetem, nie wnosi się trumny do meczetu. Tak, tak. I potem jak już koniec, to noszą do samochodu trumny. Zazwyczaj bliscy ludzi, Tak, no bliscy, tak. krewni. Krewni, albo, Zazwyczaj mężczyźni. tak jest. I potem samochodem jadą na cmentarz i tam jest już gotowe wszystko, że wykopany grób jest i gotowe wszystko. I pracownicy to robią. Pracownicy cmentarza. Tak, cmentarza. I za to też się nie zapłaci, ale jak ktoś chce, to może. No i są, dalej chowają. Tak, ale to jest ważna różnica teraz. W Turcji nie chowa się zmarłych w trumnie, tylko się z tej trumny ciało w tym całunie wyciąga i bez trumny ciało jest chowane. Trumna jest tylko po to, żeby to ciało przetransportować. Tak, i zanim chowają, że też robią nad ciałem? Nad ciałem? Nad ciałem taka deska jakby, żeby bezpośrednio nie dotykało ziemia ciało, jak rzucają ziemię. No. I też jeżeli chodzi o ułożenie tego ciała w grobie w stosunku do Mekki, czy w jakiej pozycji, jak to jest? No, stopy nie mogą być w stronę Mekki. Obojętnie jaka pozycja, byle żeby nie było stopami w stronę Mekki. Tak, stopami nie może być. I jak ta osoba leży? Na wznak, na boku, czy jak? Powinno się chować na prawą stronę, tak jakby, ale jak się nie da, jak nie pasuje, może osoba jest gruba albo nie wiem, coś inwalida, że nie pasuje, to nie musi być tak. Tylko jak tak robią, to jest okej, no. Mogą, ale nie muszą. Ale nie jest muszą. taka nauka, według której można w ten sposób postępować, ale nie trzeba. Najważniejsze, żeby nie były stopy w stronę Mekki. No. Jest zmarły ułożony, nad nim deski, zasypują ziemią Tak. i w ten sposób zostawiają, raczej nie kładzie się kwiatów na ten grób. Nie. I to jest tak na przykład, jak kopią dziurę, ziemia jak spotyka jakby z oksygenem. Z tlenem? No. To co? Wtedy trochę robi tak. Pulchna taka. No, puchna, no. Zmienia formę. I jak powrotem zasypią, to wiadomo, że nie jest tak jak kiedyś ziemia. Dlatego czekają kilka miesięcy, żeby się ułożyło ziemię. I wtedy dopiero można robić pomniki. Nie od razu. Tak. Czyli na początku tylko ziemia jest, tak? Tak. I z tego co wiem, są takie zasady, że nie wcześniej niż 3 miesiące po pogrzebie. 3-4, pół roku. No właśnie. Jeżeli chodzi o nagrobek, o pomnik, no to
Też jest to koszt, myślę, podobny jak w Polsce. Znowu to zależy, jaki kamień się wybierze. Tak, na przykład jak betonowe zwykłe, to wiadomo, że taniej. Jak marmurowe, to kilka tysięcy pewnie. No. I jak wygląda w porównaniu do polskiego pomnika? Tutaj w Turcji pomnik? Czym się różni? No, w Polsce widziałem marmurowe zazwyczaj. No i Granitowe albo? Granitowe, całkiem tak przykryte, że nie ma ziemi, nie widać nic. Ale u nas zostawiają u góry taką małą część Z ziemią. No to mówiłem, tak jak mówiłem. A co jest napisane na tablicy? Na tablicy. Tablica jest właśnie tam, gdzie głowa. Jak leży osoba. Kiedy się urodził, kiedy umarł. I jeszcze napisane jakby świętej pamięci po turecku znaczy Ruhuna Fatiha. Takie coś napisane. Czasem widziałem nawet wiersiki. Ludzie piszą tam. Czasem jest napisane, jaki wykonywał zawód. No, czasem. No. I tyle. Imię, nazwisko. Jeżeli chodzi o chowanie głębinowe, piętrowe, to odbywa się to w Turcji, czy nie? Tak, można. Na przykład było trzęsienie ziemi w Stambule kiedyś, dawno temu. Taki trochę duży. I trzeba było chować ludzi naraz, dużo ilości, tak? Nie było miejsca, to musieli od razu chować, bo jak czeka tak w powietrzu, to może jakąś chorobę tam. No dalej. Dlatego można piętrowo, tak głębiowo można. Czyli generalnie nie robi się tego, ale jak jest problem z miejscem, no to tak, wtedy jak jest tak. problem z miejscem, wtedy tak. Jeżeli chodzi o kremację, czy to jest dopuszczalne w Turcji możliwe, czy nie? Czy robią? Nie, kremacja u nas nie ma, w islamie nie ma. Tak, właśnie tutaj jeszcze taka uwaga. To, co my mówimy, to mówimy na temat pogrzebu według islamu muzułmańskiego. W Turcji są też inne wyznania, są też ateiści. No i też mogą się różnić te obrządki w różnych krajach, gdzie jest wyznawany islam. No może w innych krajach, tam, czy w krajach arabskich może jest inaczej. No. My mówimy o Turcji teraz. Może być Iranie inaczej, nie wiem, Egipcie inaczej. No właśnie. No i jeszcze jedna sprawa, stypa. W Polsce po pogrzebie organizowany jest w restauracji obiad dla najbliższych i tyle. A w Turcji jak to wygląda? No w Turcji na przykład na wschodzie najpierw powiem, bo tu obserwuję często. 3 dni robią stypę. To się nazywa tazję. I 3 dni dają jedzenie wszystkim. Nieważne czy krewny, czy niekrewny, czy znajomy, czy nie. Każdy może przyjść? Każdy może przyjść i jeść i kondolencje składać. Tutaj tak jest. Na zachodzie też podobnie. No. A powiedz, kto ponosi zazwyczaj koszty tej stypy, tego jedzenia? Tutaj, znowu mówię, bo tutaj widzę często, krewny nic nie dają. Tylko znajomy, dalsi krewni. Czyli tak najbliższa rodzina najbliższa nie, tylko dalsi krewni. Dalsi krewni znajomi wyprawiają to. Na zachodzie nie wiemy za bardzo, jak to się odbywa. Na zachodzie też podobnie i to jest zazwyczaj tak, że byłoby fajnie, jakby biedni ludzie przyszli i przy okazji. Taka jałmużna dla biednych. Jeszcze chciałabym powiedzieć tutaj, jest popularny na takiej stypie deser, nie? Irmik helvası? To nie jest na stypie właśnie? Tak. Tutaj nie robią to, ale na zachodzie jest. Tak. No. Jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o stypę. Zazwyczaj kobiety siedzą w innym pomieszczeniu, mężczyźni w innym. Tak jest. Jeżeli chodzi o branie udziału w pogrzebie, mogą brać udział i mężczyźni, i kobiety, ale zazwyczaj tak się przyjęło, że to mężczyźni najpierw w tym uczestniczą, a kobiety podchodzą do grobu już po pogrzebie. Chociaż to się też pewnie zmienia i w różnych miastach jest różnie, w Stambule w ogóle tam bardziej po europejsku, myślę, że może też jest inaczej. I może różnica jeszcze, kilka różnic, na przykład w Polsce się ubiera na czarno i żałoba jest. Tutaj nie ma coś takiego, znaczy jest żałoba, tylko nie ma takie coś, że muszą ubierać czarno, koniecznie. Tak, nie ma takiego I jeszcze jest różnica, na przykład islamski kalendarz jest trochę inny.
Teraz jest który rok według tego kalendarza? 1441. 41. 1441. No i na przykład niektóre grupy są stare i starymi datami napisane i ktoś patrzy tak napisane, nie wiem, 600 coś, 800 coś, to się zdziwi, że 1200 lat temu to było, ale nie jest tak. Tak, albo na przykład ktoś urodził się w czasie imperium, gdzie jeszcze obowiązywał tamten kalendarz, a zmarł już w czasie republiki, gdzie był ten kalendarz, który jest teraz. I wtedy jak się przeliczy niby w którym roku się urodził, w którym roku zmarł, to wychodzi, że żył 600 lat. No wiadomo, że tak nie jest, ale po prostu podane są te daty według tego kalendarza, który akurat wtedy istniał, obowiązywał. No to tyle z tych różnic. Nie wiem, no chyba wszystko powiedzieliśmy. Tak. Słuchajcie, dajcie znać nam w komentarzach, czy na pewno wszystko powiedzieliśmy zgodnie z prawdą, czy może coś innego wiecie, może jakieś dodatkowe uwagi, bo my to wszystko mówimy z tego, co udało nam się jakieś informacje zdobyć, bo kiedy w Nuriego rodzinie ktoś zmarł, to on był małym dzieckiem, więc my tego nie wiemy tak bezpośrednio z życia, więc dajcie znać. A Polacy, dajcie znać, co myślicie na temat tego święta Wszystkich Świętych i tego, co się na cmentarzach odbywa. Jakie macie refleksje na ten temat. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zajrzyjcie do Gaby Demirdirek. I udostępniajcie film, lajkujcie, klikajcie tam wszystko, co trzeba. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Görüşürüz.